Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej od samego początku swojego istnienia tworzy kolekcje. Stara się pozyskiwać interesujące przedmioty, które będą w stanie przybliżyć nam dzieje Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej wraz z jego bogactwem kulturowym, które opowiedzą o losach tego niezwykłego obszaru. Jednym z najciekawszych obiektów, które udało nam się pozyskać, jest skarb z Pińska. Przykład średniowiecznej biżuterii oraz potężnego zbioru monet arabskich. Zapraszam Państwa do poznania losów tego niezwykłego zabytku. Muzeum Ziem Wschodnich wśród swoich celów ma tworzenie kolekcji muzealnej, ale również przywracanie pamięci o ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. O tych ziemiach, które przez wiele wieków tworzyli nie tylko Polacy, ale również przodkowie współczesnych Ukraińców, Białorusinów, Litwinów. Na tym terenie zamieszkiwały liczne mniejszości narodowe, które tworzyły te narodowości Rzeczypospolitej. Zależy nam na tym, aby pokazać, jak złożone były kontakty państwa polskiego ze wschodnimi sąsiadami. A jednym z jakże cennych eksponatów, który trafił do kolekcji Muzeum Ziem Wschodnich, jest skarb z Pińska. Skarb z Pińska jest jednym z najcenniejszych zabytków, jakie w ostatnich latach nabyło Muzeum Narodowe w Lublinie. Został on ukryty w drugiej połowie X wieku w okolicach miejscowości Pińsk nad rzeką Prypeć. Jest to teren obecnej Białorusi. Okoliczności jego znalezienia nie są do końca nam znane. Najprawdopodobniej miało to miejsce w latach 30. XX wieku. Depozyt ten przechodził różne koleje losu. Trafił w końcu do rąk pana profesora Edwarda Soczywińskiego, lubelskiego kolekcjonera, numizmatyka. A w tamtym roku został zakupiony przez Muzeum Narodowe w Lublinie od jego spadkobierców. Jeżeli przenieślibyśmy się do Pińska w latach 30. XX stulecia, naszym oczom przede wszystkim ukazałaby się drewniana zabudowa oraz ślady niedawnego pożaru. W latach 20. Pińsk spłonął i w latach 30. wciąż dźwigał się i zmagał ze skutkami tego wielkiego pożaru. Z pewnością dostrzeglibyśmy ogromną sylwetkę kościoła ojców jezuitów, a w Rzeczypospolitej Pińsk słynął między innymi z okoliczności, które związały się z męczeńską śmiercią świętego Andrzeja Boboli. Kolejnym ważnym elementem był port rzeczny, zlokalizowany w tym mieście, gdzie stacjonowała słynna flotylla pińska, która strzegła bezpieczeństwa na szlakach wodnych na Polesiu. Przeprowadziliśmy i będziemy jeszcze przeprowadzać szereg analiz specjalistycznych. Wykonaliśmy dokumentację, m.in. skanowanie 3D wszystkich ozdób oraz wybranych monet. Wszystkie te analizy i dokumentacja będą pomocne w tworzeniu stałej ekspozycji, w pokazaniu pełnego kontekstu kulturowego oraz pełnego kontekstu technologicznego wykonania tych ozdób. Między innymi współpracując z panią dr Elżbietą Nosek i panem doktorem Janem Stępińskim z Krakowa, wykonaliśmy analizy chemiczne składu chemicznego metalu. Wiemy już, że niemal w 100% te ozdoby zostały wykonane ze srebra z niewielką domieszką miedzi, cynku, ołowiu. Przeprowadzone zostały te analizy przy pomocy fluorescencji rentgenowskiej. Używaliśmy również mikroskopu skaningowego, dzięki któremu można było zaobserwować bardzo drobne szczegóły świadczące o wysokim kunszcie wykonania tych przedmiotów. Między innymi mogliśmy zaobserwować, w jaki sposób nakładano granulki i filigran na poszczególne ozdoby, tworząc takie ciekawe wzory w postaci rąbów, trójkątów. Na wcześniej przygotowany, bardzo precyzyjnie wzór nakładano tej samej wielkości granulki. W skład tego skarbu również wchodzą półfabrykaty ze srebra, które prawdopodobnie służyć miały jubilerom do dalszej obróbki. Skarb z Pińska, który trafił do pracowni konserwacji, był kolejnym skarbem biżuterii w ciągu ostatnich kilku lat. I jak każdy też inny skarb, zachował swoją pewną tajemnicę. Przed nałożeniem dekoracji na blaszkę wykonawca zarysowywał
Wszystkie obrysy, na które nakładały się papkę z węgla drzewnego, z żywicą i z tą solą miedzianą, to było wymieszane, na to nakładano właśnie te poszczególne części, które miały być zlutowane. No i było związane już z odkrytym i udokumentowanym sposobem nakładania właśnie takich dekoracji na blaszki srebrne, mianowicie przez lutowanie chemiczne. Ono nie ma nic wspólnego z obecnym sposobem łączenia elementów dekoracyjnych z blaszką srebrną. Wszystkie badania wykazywały, że przy łączeniach tego ornamentu z podłożem jest odrobinkę zwiększona zawartość miedzi. I podgrzewano to do temperatury na pewno do około 600 stopni, także przypuszczamy, że do tego podgrzewania musieli używać takich dmuchaweczek malutkich. No, należy zwrócić uwagę, że to jest tak precyzyjnie wykonane, identyczny jest sposób dekoracji, nakładania tej dekoracji. Rzemieślnik, który to wykonywał, no musiał być naprawdę wysokiej klasy specjalistą. Znajdujemy się w warsztacie średniowiecznego jubilera. W takim warsztacie jak ten powstawały wyroby ze srebra z wykorzystaniem metod filigranu i granulacji, takie jak widzimy w skarbie z Pińska. Technika granulacji polega na zgrzewaniu ze sobą bardzo drobnych granulek srebrnych i nalutowywaniu ich na jakiś przedmiot, który wykonujemy, na ozdobę. Można też granulki stapiać ze sobą w różne kształty i dopiero wtedy nalutowywać je na ozdobę, tak jak widzimy na przykładzie założnicy z Pogańska, z Wielkich Moraw. Wykonanie guza ozdobionego granulacją zaczynamy od wycięcia 2 identycznych kółek z blachy srebrnej, z których następnie uformujemy kulkę. Aby wytworzyć granulki srebrne, potrzebujemy dość cienkiego drutu, który potniemy na bardzo małe kawałeczki. Mieszam je z pyłem z węgla drzewnego. Teraz bardzo dokładnie mieszam węgiel razem z srebrnymi kawałkami drutu. Przesypuję całość do tygla. Wypełniony węglem drzewnym i srebrnymi wiórkami tygiel wrzucam na ogień. I wysypuję gotowe kulki. Jest wiele teorii, jak lutowane mogły być tak drobne elementy do wyrobów w średniowieczu. Wykorzystywany do tego mógł być na przykład kamień pod nazwą chryzokola lub otrzymywane były mikstury na bazie tlenków miedzi. Lutowanie dyfuzyjne wykorzystuje tlenki miedzi, które punktowo stapiają tafle srebra na łączeniu granulacji z wyrobem. Tlenek miedzi można otrzymać poprzez spalanie nasolonego kawałka blachy miedzianej i gwałtowne ostudzanie go. Ten pył zmielony i połączony z dodatkowymi składnikami, takimi jak łuk i tłuszcz, stworzy nam lutówkę, która pozwoli na lutowanie bardzo drobnych elementów srebrnych. Mam gotową kulkę z przylutowanymi kółeczkami, na które teraz przylutuję granulację. Wsypuję granulki do lutu, który pokryje mi całą powierzchnię granulek. Kuleczki są teraz pokryte w całości lutem. Nałożę je teraz na wcześniej nalutowane kółeczka i lut stworzony z tlenku miedzi pozwoli na stopienie tylko warstwy srebra, która styka się ze sobą. Mając przylutowane wszystkie granulki, mogę ostudzić wyrób.
Replika paciorka spińska jest gotowa. Rozpiętość chronologiczną skarbu wyznacza najstarsza i najmłodsza moneta. Najstarszą monetą jest dirham Safarydy Jakuba z lat 79 wieku. Natomiast najmłodszymi monetami, pewnie datowanymi, są dirhamy z drugiej połowy lat 50. X stulecia. Ponad 80% monet zostało wybitych w dwóch mennicach, Al-Szasz oraz Samarkanda, czyli powstały na obszarze obecnego Uzbekistanu. Ten skarb z Pińska potwierdza, że czasy pierwszych piastów, X-XI wiek, to wiek srebrny historii Polski, nie w sensie chronologicznym, a w sensie zabytków, jakie wydobywamy. W VI wieku naszej ery Prokopiusz z Cezarei opisuje pierwszych Słowian jako ludzi prymitywnych, żyjących w ubóstwie. Ale już kilkaset lat później nasz pierwszy kronikarz Galanonim, kiedy wspomina czasy Bolesława Chrobrego, to pisze, iż ozdób srebrnych i ozdób było w Polsce tak wiele, że kobiety uginały się pod ich ciężarem. Od drugiej połowy VIII wieku na ogromne obszary, nie tylko Polski, ale Europy Wschodniej, późniejszej Rusi Kijowskiej, ale i Skandynawii, napływają monety arabskie, dirhamy i ozdoby srebrne, które znajdujemy w skarbach na ogromnych obszarach. Oraz powstają grodziska. Grody, osiody umocnione zapewne mówią nam o tym, że powstają jakieś organizmy polityczne. Wcześniej ich nie było. Prawdopodobnie gdzieś kształtują się przyszli Piastowie, Przemyślidzi, Sławnikowice. Niewątpliwie ukrycie tego depozytu jest związane z historią szlaków handlowych we wczesnym średniowieczu, wiodących ze wschodu przez Ruś Kijowską do Europy Zachodniej, rzekami Prypeć, Dniepr, Bug. Srebro w czasach, w których został zdeponowany skarb z Pińska, pełniło bardzo ważną rolę jako instrument sprawowania władzy. Srebrem opłacano bowiem drużynę wojów i dokonywano także transakcji w handlu prowadzonym z innymi obszarami. Przyczyn pojawienia się fragmentów monet w skarbach jest bardzo wiele. Taka podstawowa, bardzo prozaiczna, mogła wynikać z faktu czy z konieczności dzielenia monety, gdyż cała moneta miała zbyt dużą wartość. Srebro w tamtym czasie było bardzo drogie. W tamtym okresie, czyli powiedzmy w wieku X, za 100 dirhamów można było nabyć niewolnika. Taka była mniej więcej kwota, gdy na obszarach położonych już nad wschód wartość niewolnika wzrastała dwukrotnie. Warto pamiętać, że my często, zwłaszcza myśląc o pograniczu polsko-ruskim, wyobrażamy go sobie jako obszar nieustającego konfliktu. To, co wiemy dzisiaj o archeologii grodów czerwieńskich, pokazuje, że raczej powinniśmy się rozstać z takim militarnym obrazem tego regionu. Mamy stąd ogromne ilości na przykład dewocjonaliów, ogromne ilości plomb drohiczyńskich, ewidentnie znaków o charakterze handlowym, funkcjonujących na pograniczu polsko-ruskim. Z Gródka nad Bugiem pochodzi największa z Polski seria XII-XIII-wiecznych tkanin jedwabnych zdobionych złotymi nićmi. Z całą pewnością nie jest to uzbrojenie wojaków, których jedynym celem było pilnowanie granic, czy to ruskich przeciwko Lachom, czy to polskich przeciwko Rusinom. Dzisiaj dużo bardziej możemy te ośrodki, a więc grody czerwieńskie, traktować jako miejsca komunikacji, jako tak zwane miasta bramy, nawiązując do niektórych teorii geograficznych, a więc punkty, które bardziej łączyły sąsiadujące obszary, niż które wyznaczały nieprzekraczalne granice i bariery. Zachęcam wszystkich do tego, aby włączali się w tworzenie wystawy Muzeum Ziem Wschodnich. Można to uczynić w bardzo prosty sposób. Jeżeli ktoś ma jakąś historię, jeżeli ktoś ma jakieś przedmioty, które mogłyby nam pomóc budować wystawę, zapraszamy na Lublina, zapraszamy w te miejsca w Polsce, gdzie organizujemy zbiórkę. Mam nadzieję, że już za 4 lata dla wszystkich otworzymy drzwi Pałacu Lubomirskich i będzie można zwiedzać tutaj w tych wnętrzach wystawę stałą Muzeum Ziem Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.